Witam Was, z tej strony Czarex PL, a dzisiaj zagramy sobie w grę Trine. Pytacie pewnie, dlaczego wybrałem tą grę do nakręcenia pierwszego let's playa, znaczy się pierwszego materiału na mój pierwszy let's play, pierwszego porządnego materiału, z bardzo dobrego powodu, ponieważ tą grę zapamiętałem bardzo dobrze. Ta gra jest produktem studia Frostbite. Pytacie pewnie, dlaczego ta gra mi się tak spodobała, że zapamiętałem ją na długo. Ponieważ dostarczyła mi bardzo wielu wrażeń. Czyli zapraszam do oglądania. Widzicie, że już grałem wcześniej w Trine. Przeszedłem, ale myślę, że nie będzie to stanowiło żadnej przeszkody czy bariery. Nie zepsuje mi to przyjemności z grania dla Was. Czyli zaczynamy. Wybiorę save slot pierwszy. Biorę poziom medium, normalny, ponieważ on nie jest ani za łatwy, ani za trudny. Więc, czyli zapraszam, jeszcze raz zapraszam do oglądania. Once upon a time, in a land far, far away, a kingdom was prospering. But peace could only last so long. The old king died. With no descendant to the throne, the kingdom fell into chaos. Lust for power blinded warriors and wizards alike. New kings emerged, only to fall the next day. But the madness of men would soon be overshadowed by a far greater evil. The magic that once gave life and good fortune had transformed into something sinister. One by one, grave by grave, the dead began to rise, feeding off the energy that grew stronger with each passing night. Fear spread throughout the kingdom, and it was soon abandoned. But something was about to happen that would change the course of history. On the outskirts of the kingdom, near the Astral Academy, a thief carried out her cunning plan. She had learned of an ancient object of tremendous value. The Astral Academy, left to rot in the face of the terrible enemy, had no one to keep the treasure safe. The time was right. Może w skrócie opowiem historię tej gry. Zaczęła się ona w królestwie, w którym zginął król. Oczywiście byli jego następcy, ale zostali oni później odwołani i zło wkroczyło do tego królestwa. Było tak potężne, w takim stopniu, że aż zmarli zaczęli wychodzić z grobu i ich moc rosła z nocy na noc. I sytuację królestwa postanowiła wykorzystać złodziejka, aby okraść Akademię Astralną, po to, aby się po prostu wzbogacić. Czyli uznała, że dzisiaj będzie dobry moment na kradzież skarbów Akademii. Zaczynamy. Everything was perfect. She had made her way to the castle and would soon lay her hands on the treasures she so desired. To jest nasza złodziejka. Ma na imię Zoja. Jej specjalnością, jak już wiemy, jest kradzież. Jest naprawdę dobra w swoim fachu. Co zaraz wam wypowiem. Jest bardzo zwinna, wykorzystuje swój łuk. Też swój hak. Dobra. O nie, kolejna pułapka. Miejmy nadzieję, że nie spadnie nam na głowy. The gentle moon smiled at the thief
as she made her way towards the shrine of ancient treasure. Strangely, the protective charms around the shrine allowed her to enter unharmed. Widzimy, że Zoi udało się dojść do skarbca. Ale teraz może otworzymy naszą magiczną skrzyneczkę, czyli tajemniczą skrzyneczkę. I got it. As the thief lay her hand on the treasure, she had a tingling sensation. The thief would soon discover that fate had taken hold of her. Unknown to the thief, a wizard was just waking up. The wizard had taken a look in the spyglass and seen the terrible undead army. He was keen not to die. By my trousers, I must escape. He had been studying the stars and trying hard to learn the elusive fireball spell that all wizards ought to know. Of course, that was a lie. For you see, the wizard had a certain reputation with the ladies. What he had really been up to was the creation of a fake fireball potion that would have impressed the ladies and improved his status. The potion had backfired, causing a fortnight of sleep. Nie wiem, czy zrozumieliście to, co przed chwilą nam powiedział narrator w grze, że to jest właśnie mag Amadeusz. Jego jest potężny, jego potęga jest bardzo specyficzna, ponieważ nie umiał nauczyć się zaklęcia kuli ognia i wymyślił sobie, że zrobi taką specjalną miksturkę, która pozwoli mu korzystać z tego zaklęcia. I oczywiście zgromadził odpowiednie składniki, wyważył eliksir, wypił go, po czym się okazało, że ten eliksir wywołał zupełnie inną reakcję niż spodziewał się jej Amadeusz. Przez wypicie tego eliksiru spał przez parę tygodni. Oczywiście Amadeusz chciał zabłysnąć przed kobietami, ale że niestety mu się najprawdopodobniej nie udało. Wyskując po tej radosnej opowieści, śmiesznej. Oczywiście Amadeusz może rysować, tutaj nam podpowiadają, może rysować takie magiczne sześciany. Tutaj może oczywiście rysować, rysować i każde takie zaklęcie zużywa magię. Czyli no można powiedzieć punkty magii, które są widoczne tutaj na niebiesko. Oczywiście regenerujemy sobie te punkty, podnosząc te niebieskie fiolki. Te zielone fiolki są fiolki z doświadczeniem. Gdy uzbieramy ich 50, dostaniemy punkt doświadczenia. Można powiedzieć jeden duży punkt, który możemy później użyć, aby ulepszyć zdolności poszczególnego bohatera. The wizard saw a glimmering light coming from the shrine. No one had been able to visit it for centuries because of the ancient magic protecting whatever lay inside. Oh. My darling, why the painful look on such a pretty face? What is this object you are holding on to? How did you get here? The wizard touched the thief's hand and then the object. His hand got stuck. What kind of trickery is this? For once, the wizard was more interested in magic than anything else. He was also afraid for his dear life. But there was someone nearby who welcomed a challenge. At the other end of the Astral Academy, a knight had been practicing his own skills to battle the undead
and prove himself worthy of joining the king's army. Between me and you, he did not quite understand what undead meant, but this was his chance to be the bravest knight of all. The knight felt it was his duty to protect the Astral Academy during this time of despair. He was on the lookout for anything unusual. Trzecim bohaterem, którym obecnie sterujemy, jest wojownik Pontiusz. Jego największym marzeniem jest misja ochrony, powiem, królestwa. To jego w ogóle największe marzenie. Jak widzimy teraz, Pontiusz jest bardzo silny, operuje swoim potężnym mieczem do rozwalania, niszczenia wszystkiego, co spotka na drodze. Co jest, jak widzimy, bardzo przydatną umiejętnością w tej grze. Oh, what's this? Oh, what's going on? Pontiusz też operuje swoją wielką tarczą. The knight saw a faint light coming from the age-old shrine. Could there be a thief? Was this the knight's day of honor? He had sworn an oath to himself to protect the shrine and the academy. Nothing could stand in his way. What's going on? The knight joined in, taking a firm grip of the object's third side, in a way that only a mighty warrior can. Oh no, this doesn't bode well. What doesn't bode well? There was a flash of light, and the wizard, the thief, and the knight simply disappeared. Our new heroes were overwhelmed by the effect of the mysterious object. The wizard tried hard to remember everything he'd learned of the shrine and its artifact. His mind raced through ancient tales and legends. Finally, the wizard remembered. The treasure, the ancient object, was a device that could bind souls together. How it worked, he did not know. But he knew that it was connected to the legend of the Guardian, whose earthly remains had been buried in the catacombs deep underneath the Astral Academy. The tomb resided right below the shrine. The wizard could not explain it, but he was sure the object was called the Trine. The knight didn't care. A more pressing concern was on his mind. Jak widzimy, początek gry zapowiada się niezwykle ciekawie i nieźle. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia. I zobaczymy się za niedługo. Nara.